Siemanko! W dzisiejszym odcinku wykonamy smycz, dzięki której przypniesz portfel lub klucze do szlufki w spodniach. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ją wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Na początku mała prezentacja tego, co będziemy dzisiaj wykonywali. Przechodzimy więc do roboty. Do zrobienia smyczy potrzebna nam będzie skóra garbowana roślinnie, licowa, juchtowa o grubości około 1,5 mm. Będę chciał zrobić taką grubszą, przestrzenną plecionkę, więc dlatego taka dość gruba skóra. Jeśli ktoś będzie chciał zrobić bardziej płaską, jednolitą, no to warto użyć cieńszej skóry. Później będzie potrzebna jeszcze nam skóra w okolicach 3 mm, też garbowana roślinnie, licowa, juchtowa, do wycięcia rzemienia, który posłuży nam jako rdzeń plecionki. Oprócz skór potrzebne nam będą jeszcze okucia, karabinczyk 50 mm, kółko i szekla, wszystko ze stali nierdzewnej. Ja zazwyczaj stosuję stal nierdzewną, jeśli jest taka możliwość, ponieważ nie muszę się później przejmować, że komuś będą jakieś powłoki niklowe schodziły, coś się będzie z tym działo. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o materiały na smycz. Muszę teraz wyciąć rzemień na 3 mm, tak żeby był kwadratowy w przekroju. Musimy teraz sfazować krawędzie, żeby był lekko zaokrąglony ten rzemień. Potrzebne nam teraz będą 4 rzemienie. Ogólnie jeśli mamy długą skórę, no ja akurat tym razem nie mam, bo ma ona lekko ponad metr, ale jeśli ktoś ma połówkę, taką z 1,5 metra długości, no to może wyciąć 2 rzemienie. Bardzo to usprawnia pracę, ponieważ składamy go na pół i jeden koniec mamy już jakby zrobiony od razu. Za chwilę jeszcze to pokażę, jak mniej więcej to by wyglądało. Tnę rzemienie na 6-7 mm. Wszystkie materiały mamy gotowe, więc zabieramy się za montowanie w całość. Rzemień do rdzenia przeciągam, ponieważ nie chcę, żeby mi się później jeszcze porozciągał. Rdzeń musi nam stabilizować całość. Plecionkę będę chciał zrobić na 40 cm, bo po dodaniu okuć powinno być w okolicach pół metra końcowo. Karabinczyk na razie odkładam, bo on będzie przypinany do kółka. I teraz musimy wykonać takie połączenia. Tutaj ten zakład robię na 5 cm. Więc biorąc pod uwagę, że chcę, żeby plecionka miała 40, no to cały rzemień tnę na pół metra. Można też trochę ściąć ten rzemień na grubości i to też właśnie teraz zrobię. Trzeba tylko uważać, żeby za mocno go też nie ścienić. Coś takiego, trochę na grubości zebrane. Bierzemy nitkę. No i teraz musimy wykonać oplot. Tą końcówkę sobie oplotę, żeby mi się tutaj nie plątało. Wolnym końcem wciągamy teraz ten supeł do wewnątrz. Pozostawiamy trochę dłuższe końce i przypalamy.
Musimy otrzymać coś takiego. To już dobrze nam się trzyma. Końcowo jeszcze plecionka nam całość wzmocni. Robię takie zakończenie z szeklą i przechodzimy do kolejnego etapu. Tak wyglądają gotowe zakończenia. Pozostaje nam tylko zrobić plecionkę. Rzemienie przeciągamy. Końcówki tych rzemieni musimy lekko pocienić. Końcówki mam pocienione, więc teraz musimy je dociąć trochę pod skosem. Dwie w jedną, dwie w drugą. Coś takiego. Teraz zabieramy się za montowanie tego. Będziemy musieli dowiązać coś takiego i druga taka para od spodu. Licem do góry. Tak to będzie wyglądało. Więc teraz nitka. Robimy pętelkę. I musimy to wszystko teraz obkręcić. Coś takiego otrzymujemy. Najważniejsze jest, żeby to zgrubienie w miarę możliwości równomiernie schodziło do grubości rzemienia, ponieważ jeśli będą nagłe zmiany grubości, to plecionka będzie nam właśnie z tych zgrubień spadać, no i będą się pojawiały takie dziury nieestetyczne w naszej plecionce. Także musimy się starać, żeby to zmieniało swoją grubość. Otrzymujemy coś takiego, jak widać teraz. No i kolejnym krokiem jest obwiązanie tych rzemieni wokół tego stalowego ucha. I robimy to w ten sposób, że z jednego rzemienia, który jest po lewej stronie, robimy pętlę. Ten kolejny przekładamy nad tym rzemieniem oraz przez szekle. W następnej kolejności ten pierwszy tylny rzemień przekładamy nad tym rzemieniem, którego żeśmy przed chwilą przeciągli przez szekle. No a ten ostatni rzemień będzie przechodził nad tym rzemieniem, przez szekle i przez pierwsze ucho, które powstało z pierwszego rzemienia.
Otrzymujemy coś takiego. Taki kwadrat z 4 przeplecionych rzemieni. Teraz musimy zaciągnąć ten węzeł. Otrzymamy coś takiego. Od tego miejsca możemy już zacząć robić plecionkę. Jeśli chodzi o to miejsce, no to jest to najgorszy element z całej tej plecionki, ponieważ w tym miejscu jest szansa, że będą powstawały większe szczeliny. Jest na to pewien sposób. Można po prostu zapleść ten kawałek ze 2 razy, rozsupłać i za 3 razem po prostu zawiązać to już bardziej ciasno. Ten rzemień przez te 2 przeploty trochę bardziej się wyciągnie, zmiękczy i będzie bardziej podatny na ułożenie. Także można zrobić coś takiego. Jeśli będzie ciężko, to zapleść dość szczelnie albo skóra będzie twarda. Można właśnie zapleść raz, rozplątać, zapleść drugi raz, rozplątać i za 3 razem ta skóra już będzie na tyle wyrobiona, że będzie nam w miarę przyjemnie wykonać właśnie ten splot.
Dowiązałem do samego końca. Teraz musimy to przymontować chwilowo. Teraz jeszcze kilka słów o tym, o czym wspominałem wcześniej, czyli przy wycinaniu dwóch rzemieni jest dużo prościej, ponieważ robimy coś takiego. No i tutaj mamy nasz rdzeń i standardowo wykonujemy plecionkę. Właśnie wybierając długie rzemienie i składając je na pół, unikamy montowania tych końcówek, wiązania węzła, no i tych niepotrzebnych zgrubień, które powodują też pewne komplikacje. Otrzymamy wtedy taką bardzo leciutko pogrubioną końcówkę z dwóch stron. Także no to, co teraz Wam pokazuję, to jest taka mniej komfortowa opcja. Jeśli można wyciąć długie rzemienie, no to lepiej wyciąć długie rzemienie i po prostu złożyć je na pół i wykonać plecionkę bez zabawy w jakieś takie montowanie. Myślę, że ten poradnik byłby też do niczego, jeśli bym tylko pokazał tą najwygodniejszą i najprostszą opcję. Także kończymy za chwilę smycz i zobaczymy, co nam wyjdzie końcowo. Końcówka jest taka, jak była na początku, więc ponownie wykonujemy ten sam węzeł, czyli pętelka nad rzemieniem przez kółko. Ten nad rzemieniem i ten także nad rzemieniem przez kółko i przez pierwszą pętlę. I znowu mamy kwadrat z 4 rzemieni. Zaciągamy to. Za moment będziemy kończyli. Teraz musimy dowiązać te rzemienie. Ułożę je trochę pod skosem, tak jak też naturalnie się dość układają. Otrzymaliśmy coś takiego. I ostatnim etapem jest wykonanie węzła tureckiego, który nam zamaskuje całe to połączenie. Jako że będziemy korzystać z jednego z rzemieni, więc nie musimy tutaj dowiązywać żadnej bazy, ponieważ ten rzemień będzie się trzymał i cała baryłka też dzięki temu będzie nam się trzymała. Wybieram najdłuższy rzemień. Ścinam końcówkę. I wiążemy. Tak to wygląda od góry. Wszystkie nasze mocowania mamy zamaskowane. Odcinam więc końcówkę.
Pozostałe rzemienie. Tak to wygląda. Pozostała tylko impregnacja. Myślę, że użyję do tego poprzedniej pasty, którą robiłem. No i zobaczymy już za moment końcowy efekt. Tak to wygląda. Dam temu dobę, żeby porządnie wsiąkło. I jeszcze polerka. I gotowe. Balsam już wchłonął, ale nałożyłem dość sporo i na powierzchni czuć jeszcze, że są niewielkie pozostałości, zwłaszcza jeszcze w tych zakamarkach, więc zainwestowałem w opalarkę. Podgrzeję to teraz, żeby to, co zostało, jeszcze się wchłonęło. No i jak wystygnie, to będzie już skończone. Tak to wygląda końcowo. Wszystkie resztki pasty dogrzałem opalarką. Także wielkie dzięki dla tych, którzy polecali mi tą opalarkę. Wydawał mi się to zbędny przedmiot. Zazwyczaj wszystko robiłem nad kuchenką gazową. No ale naprawdę fajnie się to sprawdza. Cała plecionka nabrała też ciekawego koloru. Przed dogrzewaniem opalarką zrobiłem oczywiście próby. Na kawałku skóry nałożyłem trochę pasty i dopasowałem odpowiednią temperaturę, żeby też nie było za gorąco, a tak żeby tylko mi przytopiło tą pastę i żeby się wchłonęła. Tak to wygląda przy spodniach. Możemy szekle zapiąć tu, możemy z tyłu, jak się tylko chce. Można dopiąć portfel, klucze. Pokaz mody. Smycz gotowa, więc na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!